Igor Jankę, dzień dobry. To jest Układ Otwarty, niezależny program o Polsce i świecie. Dziś w ramach podsumowań 2024 roku o Niemczech, o tym, co stało się, co działo się w Niemczech w tym roku. A działo się wiele. Za chwilę o tym porozmawiam. Jak zawsze bardzo dziękuję wszystkim patronom, bo to dzięki Państwu ten program istnieje i jest niezależny i to jest bardzo ważny bufor, który chroni mnie przed naciskami zewnętrznymi, przed możliwościami uzależnienia się, więc ten program jest niezależny i na pewno taki pozostanie. Jeśli Państwo chcecie dołączyć do grona fantastycznych patronów, współtwórców Układu Otwartego, zapraszam na mój profil w serwisie patronite.pl. Pozdrawiam też wszystkich mecenasów i namawiam firmy do tego, by zostały mecenasami Układu Otwartego. Koniec zapowiedzi, zaczynamy. A oto mecenasi Układu Otwartego. ChatLab. Chatbot dla stron internetowych oparty na sztucznej inteligencji, który uczy się Twojego biznesu, by wspomagać Twoich klientów. Wejdź na chatlab.pl. Ecovoltis. Firma dostarczająca energię ze stałą ceną aż na 5 lat. Krzysztof Rak, główny analityk Instytutu Zachodniego. Dzień dobry. Czołem Igorze, witam Państwa bardzo serdecznie. I ja również bardzo serdecznie Ciebie witam. Co się stało w Niemczech w tym roku? Jakbyś tak miał w jednym zdaniu powiedzieć, to jaki to był rok dla Niemiec? To jest rok, w którym wszyscy byli pewnego zaskoczenia, bo jednak mało kto chyba spodziewał się tego, że rząd upadnie, no i dojdzie do wcześniejszych wyborów, a te wcześniejsze wybory to raptem to będzie gdzieś o pół roku. Można zastanawiać się, czy w ogóle jest sens. Ten rząd mógłby dotrwać spokojnie, no a tutaj widzimy, to jest taki rok destabilizacji. Również i gospodarczej, i chyba pozycja też międzynarodowa Niemiec jakoś niespecjalnie wzrosła. Słuchaj, jak mielibyśmy wymieniać te kryzysy, to mamy tak, kryzys po pierwsze na poziomie społecznym, bardzo poważny. No to, co stało się w Magdeburgu. Ale to jest tylko, wiesz, takie zjawisko. To w ogóle nie widać tego, co się dzieje naprawdę w społeczeństwie niemieckim. Mamy poważny kryzys gospodarczy i to można wymiernie zmierzyć. Jest recesja. W przyszłym roku jest planowany taki wzrost minimalny, poniżej 1%. No i kryzys polityczny, no bo upadek rządu to oznacza poważny kryzys polityczny. Czyli kryzys i destabilizacja na wszystkich możliwych chyba płaszczyznach. Kilka dni temu redaktor naczelny Die Welt napisał takie zdanie w swojej gazecie. Niemcy nie tylko straciły kontrolę nad własnymi granicami oraz nad tym, kto tutaj mieszka, ale też na ślepo zmierzają ku katastrofie. To oczywiście to był komentarz po tej tragedii, po zamachu w Magdeburgu, no ale jakby szerzej obrazuje, może nie aż katastrofę Niemiec, bo pewnie aż tak źle nie jest, no ale problemy, z którym się mierzy to państwo. Ten komentarz był o tyle ciekawy, że Die Welt to jest Springer, czyli mainstream, tak? No ale rzeczywiście Die Welt stara się, niekiedy wybija się na niezależność, no i publikuje coś, co nie jest zgodne z tą główną linią. A może już po prostu przestaje obowiązywać główna linia, bo jak tu niedawno miałem taką rozmowę z Markiem Cichockim o rządach Angeli Merkel i w ogóle Angeli Merkel. Oglądałem, bardzo ciekawa rozmowa. Dziękuję, jeśli Państwo nie oglądaliście, polecam, koniecznie obejrzyjcie. No to on mówi właśnie o tym, jak te media były ustawiane przez Angelę w taki delikatny, bardzo inteligentny, bardzo sprytny sposób, ale czas Angeli się skończył, może już ta machina po prostu nie działa i te media się tak trochę same z siebie Ale wybijają. również jest drugi mechanizm samodyscypliny mediów, bo ty mówisz, pokazujesz na dyscyplinowanie z zewnątrz przez rządzących, ale sami dziennikarze, mając świadomość, że należą do mainstreamu, no mówią to, co mainstream od nich oczekuje. To oni jadą w jednej łódce. No skąd my to znamy, tak? No, tak. My to dokładnie znamy. Ale u nas przynajmniej była różnorodność, jednak wiesz, to jest nieporównywalne. U nas moim zdaniem ten pluralizm polskich mediów, słabych, marnej jakości, ale jednak jest w moim przekonaniu większy niż w Niemczech. Tak, ale jeśli idzie o główne media, to chyba tego pluralizmu jak nie było, tak dzisiaj już nie ma i te główne media
są zawsze tubą propagandową, a my dzisiaj tu mamy chyba 100 na 100, tubę propagandową władzy, ale zostawmy. Ale mamy też Bo- tuby propagandowe opozycji też działają. No też, no tylko... Tylko się przeniosły się Tylko, że gdzieś. stoi za nim mniejszy kapitał i No. to jest ważna różnica. Ale zostawmy to, bo ja chciałem co innego Mhm. powiedzieć. To jest dopiero pierwsza jaskółka, ten komentarz, bo jak popatrzymy sobie na komentarze, które były generalnie w mediach, no to pierwszym, no niestety, pierwszą reakcją dziennikarzy było wyprzedzanie ewentualnych PR-owskich strategii niemieckiej opozycji. To znaczy dziennikarze od razu nie zwrócili się ku wyjaśnieniu istoty tego zjawiska, co próbował robić szef Die Welt, no ale próbowali od razu tworzyć takie narracje, które chroniłyby rząd. No, na przykład taka typowa narracja, a że to zaraz przyjdzie AfD i to wykorzysta do swoich celów. No ale przecież no, to jest jakby psi obowiązek opozycji, żeby takie rzeczy wykorzystywać. Tak więc ja jeszcze bym powiedział, że mamy jeszcze daleko, bo na pewno coś się prędzej zmieni w społeczeństwie, bo to już się chyba zmienia w społeczeństwie niemieckim, niż to dojdzie do tego establishmentu. Niemcy to mówią zamkniętego w wieży z kości słoniowej, bo tam często używają. To też jest charakterystyczne, że coś zaczyna być rozumianego z tych mechanizmów, ale establishment trzyma się, ja bym powiedział, mimo tych kryzysów, establishment trzyma się mocno i jeszcze nie widać właśnie jaskółek jego upadku. Wbrew, ten komentarz był komentarzem wyjątkowym. Ja się sam zdziwiłem, że to ten dziennikarz napisał. No pytanie, czy ten establishment upadnie, czy po prostu się zreflektuje i maszyna niemiecka, no mają zaplecze intelektualne, tak, i to nie wynika z głupoty, tylko z zapętlenia się w jakiś system układów zależności, czy może tam dojdzie do korekty, która pozwoli im wyjść z tego, no z tej bardzo trudnej sytuacji, no bo ta sytuacja jest i trudna społecznie, i trudna gospodarczo, i trudna politycznie, i trudna międzynarodowo, no bo przy Trumpie to Niemcom będzie trudno. W Europie jakby ich prestiż też trochę zaczyna spadać, jest im i będzie im trudniej. No a jeszcze nie wiem, jaki będzie wynik następnych wyborów. Wszyscy mówią, nie, to tam to AfD i Zara Wagenknecht to będzie kordon sanitarny. No, a jak nuż się stanie tak, że ten kordon zostanie przebity, jak dostaną parę procent więcej? No, to jest pytanie, bo my jeszcze nie mamy, rozmawiając dzisiaj, nie mamy jeszcze badań opinii publicznej, które będą reakcją na ten zamach. To musimy to powiedzieć. Ten zamach to jest też, ja dostałem od znajomego takiego WhatsAppa, taką informację, no Ruscy napędzają AfD. Że w tym, bo moim zdaniem to jest bardzo prawdopodobne. No To właśnie. Saudyjczyk, ale Saudyjczyk tam wjechał. Tak? No właśnie. To jest jeden z mechanizmów obronnych establishmentu. Wszystko zwalamy na ruskich. No mówię, znowu skąd to znamy? Zresztą u nas jedna władza i poprzednia władza też wszystko zwalała na ruskich, bo to jest bardzo, ja wiem, może jeszcze skuteczny No dobrze, ale zabieg propagandowy. Ale czy Ruscy, czy nie Ruscy, ale to na pewno ta tragedia, która się zdarzyła w Magdeburgu, napędzi popularność AfD. No dobrze, ale jeśli będziemy tak rozmawiali, że to byli Ruscy, no to musimy dojść do wniosków, że no co, Angela Merkel też była ruskim agentem, tak? No bo jej polityka migracyjna doprowadziła w końcu... ale nie żartujmy. No bo nie była ruskim agentem, no ale... Zostawmy. Ale to za jej rząd podpisywano te umowy z Rosjanami. Dzisiaj argument za tym, że stoją Ruscy, to jest argument świadczący o, jak to mówi klasyk, deficytach intelektualno-moralnych. Już nie Ruscy spowodowali ten kryzys polityczny, no może częściowo gospodarczy, no bo to jest kwestia gazu. Taniego gazu, no tylko ktoś zawierał te umowy po stronie niemieckiej, nie licząc się z ryzykiem i nie kalkulując ryzyka. Przy tego typu kontraktach ryzyko się zawsze kontroluje. Krótko mówiąc, ja już to skończę, bo ty mówisz, czy establishment skoryguje swoją politykę. No właśnie
Moim zdaniem kryzys polityczny polega na tym, że establishment nie potrafi rozwiązywać tych problemów i nie ma odpowiedzi na te problemy. Ja ci powiem jeszcze więcej. Partie, moim zdaniem, tak między nami, partie, moim zdaniem, antyestablishmentowe też wiele nie poradzą, bo ja nie widzę w tym, co mówią partie antyestablishmentowe, recepty na kryzys. Czyli Oczywiście, sytuacja jest o wiele że nie poważniejsza poradzą. niż się Oczywiście. wydaje. Ale wiesz, to jest niesamowite, jak mówimy o tej roli mediów i tej poprawności politycznej, jak to teraz widzę, jak to narastało. Ja pamiętam, staram sobie przypomnieć, który to był rok, ale to było dobrych 5, 6, 7 lat temu, albo więcej nawet, kiedy byłem w Austrii na nartach. Opowiem tobie i państwu taką, nie anegdotę, no bo to się zdarzyło, tak? Znaczy takie, wsiadłem na wyciąg gdzieś to było w Austrii, z Niemcem. Przepraszam się przerwę, bo tak, a Ruscy był w Austrii na nartach, Putin też. Oczywiście, oczywiście. Ale tam był Niemiec ze mną usiadł na krzesełku i był długi wyciąg. No i tam jakoś szybko nawiązaliśmy kontakt i on mówi, że jesteś z Polski. Ja mówię, że jestem z Polski, on, że ten i jak on się dowiedział, że jest z Polski, a to był czas, to były początki rządów PiS-u, tak? Więc tam była prasa bardzo, bardzo media antypisowskie i strasznie atakowały Polskę, że jest antyimigrancka. I jakoś tak mnie od razu wziął, że jak jestem z Polski, to ja muszę być też takim wrogiem imigracji i zaczął mówić, my nie mamy żadnych problemów z migracją, wszystko jest dobrze, nie mamy żadnych... I tak zaczął jak maszyna powtarzać. Nie? Ja go nawet nie pytałem, sam z siebie. Po czym tam na chwilę odpuścił i mówi, no, ale tak wszystko świetnie jest. No nie, no wiesz, moja córka jest nauczycielką, ona ma tutaj w Monachium, mieszka i ma straszny problem z mieszkaniami. Są problemy z mieszkaniami, nie? A ja mówię, ale czemu są to problemy z mieszkaniami? No bo wiesz, no bo rząd po prostu oddał te programy migrantom i oni dostali te mieszkania za darmo, albo prawie za darmo, a my musimy płacić znacznie więcej i się zaczął on zaczął przychodzić jakby na drugą stronę. On najpierw mówił tym, co gazety kazały mu mówić i mówił bardzo poprawnie politycznie, po czym się zapomniał, że rozmawia z Polakiem i po prostu zaczął mówić, co on czuje. I on był wściekły na tych imigrantów i był wściekły na politykę migracyjną, a to był początek. I moim zdaniem ten pan dzisiaj jest pewnie nie trzymał, rozstaliśmy się na górze. Moim zdaniem on dzisiaj głosuje na AfD i tacy jak oni z tą polityką, tym jakby tłumieniem i nierozwiązywaniem tego problemu zbudowali sobie elektorat AfD. Opisałeś bardzo charakterystyczne zjawisko dwójmyślenia. Tak. I ono wcale, ono może trwać. Ten pan, o którym mówiłeś, może nadal głosować na partie establishmentowe, no to teraz przerzuci się najwyżej na CDU. Wcale nie musi głosować na AfD. AfD miało ten trend wzrastający do końca roku 2023 i od stycznia ten trend spada. I właśnie dzięki mediom, dzięki skutecznemu PR-owi okazuje się, że tymi emocjami można zarządzać i ja obserwuję ten wybory na wschodnich landach. Ostatni rok mamy całą... AfD ma około 18% i to nie są jakieś dęte badania opinii publicznej, bo Niemcy mają przyzwoite ośrodki badania opinii publicznej. Nie to, co w niektórych krajach, znowu wiadomo których, nie? W Rumunii. W Rumunii, tak. Tak więc to nie jest wcale tak, że mamy z jakimś trendem, bo znowu, my musimy, no dzisiaj wskutek kryzysu dziennikarstwa, my, którzy staramy się analizować to, musimy walczyć z tymi narracjami, które też przechodzą kłamliwymi narracjami dziennikarzy. No bo jak się walczy z AfD? Dzięki czemu potrafiono ten trend wzrostowy zahamować? No właśnie wymawiając, że tu są faszyści i zaraz faszyści nas opanują. I to cały czas słyszymy. Faszyści są już u naszych wrót, ci barbarzyńcy, którzy zaraz nas zjedzą. A tymczasem po stronie AfD, no jak było te 18%, tak jest te 18%, a z tymi 18% AfD przy kordonie sanitarnym nie jest w stanie nic zrobić, nie ma żadnego zagrożenia. Media do tego nie mówią o tym, ale ten kordon sanitarny
i skutkuje i to bardzo dobrze działa. Ale narracja jest taka, bo trzeba ludzi Wiesz co, ale pytanie, utrzymywać w strachu. to dzisiaj może jest 18%, mówisz o skali całego kraju, tak? Ale w landach poszczególnych przecież wschodnich uzyskują więcej. Ale ja nie byłbym taki pewien, czy to nie... Ja nie twierdzę, że to się stanie. Ja też nie mówię, że... Ale wiesz, jak Le Pen we Francji była zawsze za kordonem sanitarnym, prawda, trzymana, ale ponieważ nie rozwiązywano problemów ludzi i nie mówiono o tym, co realnie ci ludzie czują, myślą, z jakimi problemami się mierzą, które są realne, a ona mówiła, no to i rosło i pewnie następne wybory prezydenckie we Francji wygra. W Austrii wygrała partia FPÖ. Prawda? Nie może rządzić samodzielnie, ale wygrała te wybory. Ja nie twierdzę, że to się stanie w Niemczech, ale ja bym tego wcale nie wykluczał, że takie zdarzenia jak to, moim zdaniem, podbijają im. Nie znamy oczywiście wyników jeszcze teraz, ale to moim zdaniem będzie to rosło. Chyba, że podbije im na jakiś czas. ja nie wiem, czy w tych wyborach, tak, bo pewnie jeszcze wcześniej, tak? Ale jeśli po wyborach następny rząd, pewnie Merza, nie? Friedricha Merza, nie zacznie inaczej na to patrzeć i próbować jakoś się mierzyć z tym problemem, to będzie rosło. Ale może się zmieni. Mamy w Europie, i Niemcy są doskonałym moim zdaniem tego przykładem, problem z wymianą elit, z krążeniem elit. Filozofowie, socjologowie już dawno mówiłem, że stabilny system polityczny wymaga krążenia elit, wymiany tej elity, no bo wiadomo, politycy, to jak ty, dziennikarz, doskonale to wiesz i to wielokrotnie widziałeś, politycy, no władza zgrywa polityków, niszczy polityków i polityk ma okres przydatności maksymalnie 2-3 okresy wyborcze, tak? No tak gdzieś mniej więcej... W Polsce, jak się okazuje, nie czuję się dziennikarzem specjalnie, jestem poza tym światem, ale w Polsce te cykle, owszem, oni się wymieniają, ale ciągle wracają, ciągle z dwóch panów, którzy się zamieniają miejscami. No ale tutaj jest też na szczęście jest jeszcze biologia, tak? Która swoją rolę... Podobno, na razie nie działa. Na razie nie działa. Ale zostawmy. Ten system w Niemczech jest zabetonowany, bo my sobie nawet nie zdajemy sprawy, bo dla nas Niemcy zawsze były pewnym krajem wzorcowym, wzorcowa demokracja. Ale jak popatrzymy gospodarka. Jak popatrzymy na przykład na niemiecką partiokrację, a partia jest tym nośnikiem władzy, tak? No bo też żyjemy w systemie demokratycznym, gdzie decyduje partia. I upartyjnienie niemieckiej gospodarki, niemieckiej administracji, no jest w porównaniu z naszym upartyjnieniem, którym my tak narzekamy, patrząc na tych dwóch panów, którzy między sobą walczą, to w ogóle my to jesteśmy państwem wręcz wzorcowym. Tam nawet się śmieją, że no bo najdłużej w Bawarii, taką najdłużej partią rządzącą to w CSU oczywiście w Bawarii. To już są dziesięciolecia. No i tam, żeby zostać, są takie żarty, że tam, żeby zostać sprzątaczką w bibliotece, no to trzeba mieć poparcie partii. Ale ja to też... Na Węgrzech trzeba być członkiem partii. Na Węgrzech trzeba być członkiem partii. No tak. Poparcie nie wystarczy. I problem jest też w tym, że w partiach brakuje coraz bardziej systemu demokratycznego. W samych partiach nie ma krążenia elit. Widzimy to w Polsce, ale widzieliśmy to dokładnie w Niemczech, bo Angela Merkel jest dobrym tego przykładem. No 16 lat to naprawdę jest, jak na możliwości polityka, za dużo. To nie ma dzisiaj możliwości takiej, żeby polityk mógł 16 lat efektywnie rządzić. A Angela Merkel stworzyła, czy wykorzystała pewne mechanizmy systemowe, no do tego, żeby jej nikt nie mógł... Mistrzynię gry. Tak, a polityka demokratyczna, no powinna jednak polegać na walce. A o czym ludzie, u nas mało się mówi o tym, tak jak niemieckie partie obsadzają te, zwłaszcza lokalne, na tym landowym poziomie, system bankowy, a potem system bankowy decyduje o tym, jakie firmy dostają kredyty, jakim firmom jest łatwiej, jakim trudniej. I to jest też chyba jeden z powodów tego, że niemiecka gospodarka jakby została w tym starym świecie, tak? Znaczy nie została scyfryzowana, że nie ma tego, że nie ma tej
że nie ma wielkich niemieckich firm IT, czy jest ich bardzo niewiele, tak? Że niemiecki przemysł to Ma ciągle jedna ten... tylko licząca. Tak, SAP, nie? Tak. To są te firmy, ten ciężki przemysł chemiczny, samochodowy, no, który jest dzisiaj w poważnych tarapatach. To jest też chyba trochę i mentalność niemiecka, ale to jest właśnie jakaś taka niechęć do zmiany. Przekonanie, że dobrze jest jak jest, brak właśnie, no bo znowu, jaki jest, bo my mówiliśmy o tylko o jednym elemencie, czyli o krążeniu elit, czyli ta sama górka systemu politycznego, ale na poziomie społecznym nie jest lepiej. Ja bym powiedział, na poziomie społecznym jest jeszcze gorzej, bo te dwie główne warstwy, czy klasy, jakbyśmy je nazwali, klasa średnia i klasa niższa, klasa niższa staje się coraz mniejsza, a ona jest stabilizatorem demokracji, tak? A ona jest coraz biedniejsza i coraz niższa. Klasa średnia klasa średnia, tak. A klasa niższa, czyli większość społeczeństwa, też zarabia coraz mniej. Oni są przekonani, że oni tracą. I to jest bardzo niedobre. No i to jest jeszcze ten koszmar, zwłaszcza w tych wschodnich landach, tak, gdzie wszyscy ludzie na wysokich stanowiskach to są Wessi. Na czym polegać powinien system, tak? Że pomiędzy klasą niższą a średnią jest ruch, że jeśli ty chcesz, to możesz awansować, bo to jest ważne. Możliwość awansu w tej strukturze społecznej. Jeśli ludzie są przekonani, że ja nie mam możliwości awansu, bądź takiego zawodowego, bądź finansowego, no to zaczyna się ludzie mówią, a co jest winą? No, winą jest system. To ten system trzeba zmienić. I tu w Niemczech to też bardzo dokładnie widzimy, bo ja to obserwuję, dla mnie to było zaskoczenie już. To tak właśnie, jak ty rozmawiałeś 7 lat z tym panem, to ja miałem taką rozmowę z taksówkarzem, bo taksówkarz to jest klasa niższa w Niemczech. I ta klasa niższa, no, żyło się bardzo przyzwoicie. No na czym to polegało? Że zaspokajasz swoje główne potrzeby, masz jeszcze na fajne wakacje, ale bez jakichś tam wystrzałów, no jeszcze to ciutkę zarabiasz, odkładasz, żeby mieć może nawet nie na emeryturę, ale wiesz, żeby mieć na jakieś nadzwyczajne wydatki, a żeby sobie raz na rok kupić jakiś zegarek z wodotryskiem. I ja wtedy już rozmawiając z tymi przedstawicielami klasy niższej, bo ja lubiłem rozmawiać, tak? Oni już zaczęli mówić, że coś się u nas psuje i najbardziej mnie zaskoczyło, że wśród niemieckich taksówkarzy 7 lat temu, wiesz, spotykałem zwolenników PiS-u, właśnie polityki socjalnej PiS-u. Mówię, skąd u tych Niemców, biorąc pod uwagę też klasa niemiecka pisała, skąd u tych Niemców, skąd oni wiedzą o jakimś Kaczyńskim? Ale skąd oni wiedzieli? No moim zdaniem właśnie wiedzieli, że odczuwali ten kryzys na własnej skórze. Tu nie chodziło zupełnie o politykę. Chodziło o to, że no, pracuje ciężko, bo ci ludzie pracują ciężko po 8-10 godzin i mi starcza ledwo. Nie mam komfortu życia, a oni by chcieli komfort życia. Bo Niemcy są przyzwyczajeni do komfortu życia i my też jesteśmy przyzwyczajeni do tego wizerunku Niemiec jako kraju, w którym się żyje wygodnie, komfortowo, bezpiecznie. To kraj marzeń. Taki nasz pierwszy benchmark polski, tak? Chcemy żyć jak w Reichu. No po dziś dzień politycy jeszcze mówią, dogońmy te Niemcy, tak? Tak. No i dobrze, to jak porozmawiamy, bo to jest najciekawsze tak naprawdę, jak to społeczeństwo się zmienia. W jakim kierunku to idzie. No bo jak się zacznie kryzys przemysłowy, nie? Jak te firmy samochodowe dostaną, bo one już trochę dostały, ale prawdopodobnie dostaną dużo mocniej po łbie, nie? No to ci ludzie też zaczną tracić pracę. Właśnie w ostatnich dniach mamy informację, że doszło do porozumienia pomiędzy związkami zawodowymi a Volkswagenem. Bo w Niemczech jest też... na czym ten system społecznej gospodarki rynkowej to polegał? No na tym, że związki zawodowe dogadywały się z pracodawcami. To były tak zwane porozumienia taryfowe. No i tam w tych
porozumieniach zawarte były ewentualne podwyżki bądź obniżki płac, ale raczej podwyżki, bo właśnie rok do roku te związki dogadywały się, że no, to zwiększamy, ale ewentualne zwolnienia. No i teraz te porozumienie, do którego jednak doszło, bo w Niemczech objawiano się, że do tego porozumienia nie dojdzie i wtedy byłby kłopot. Jeszcze tym razem strony się porozumiały, ale to porozumienie, no w porozumieniu mówi się o zwolnieniu w ciągu tam 6 czy 7 lat 35 000 pracowników Volkswagena. O tym, że jednak nie będzie podwyżki. Tylko jednej firmy. Tylko jednej firmy. No to jest moim zdaniem, jeszcze nie moim zdaniem, no to każdy ci to powie, analityk, każde państwo to powie, analityk. Volkswagen to jest taki wzorzec niemieckiego metra. To są w jakimś sensie, to są Niemcy. To są Niemcy. I ten kryzys, który tak dotyczy i tak silnie uderza Volkswagena, no to on pokazuje, jak sprawa jest poważna. No i znowu ja wracam do tego. Ludzie nie są... Pytanie jest, co dalej, bo to, że pracodawcy porozumieli się z pracownikami, to świadczy o tym, no, że nie ma jeszcze czegoś takiego, jak mogłoby się wydawać sytuacja rewolucyjna. Tutaj jeszcze jest kompromis pomiędzy stronami. Tylko jest pytanie, co ci goście na górze w Berlinie mają do zaproponowania, żeby, no powiedzmy, za te 5 lat te perspektywy wyglądały lepiej, że być może, żeby wzrosło zatrudnienie, ale przede wszystkim, żeby wzrosły płace. A tu na górze nie ma odpowiedzi. Ale chyba, czy Niemcy też mają taki problem, jak mają Stany Zjednoczone, no bo jednak to chyba ten model takiej społecznej gospodarki rynkowej doprowadził do tego, że te różnice nierówności nie są tak wysokie, jak na przykład w Stanach, tak? Gdzie jest to cała klasa przemysłowa, robotników przemysłowych, którzy po prostu potracili pracę i żyją bardzo cienko, a w Stanach żyć cienko to jest słabo, bo nie ma całej pomocy społecznej, no a z drugiej strony jest ta bardzo wąska, ale nieprawdopodobnie bogata grupa właścicieli największych firm, głównie technologicznych, a w Niemczech to chyba jednak te rozwarstwienie nie jest tak duże, prawda? Miało być tak. I to jeszcze pamiętam w latach 90. czy pod koniec lat 90., że mamy 2 modele kapitalistyczne. Europejski, usypiany przez Niemcy, właśnie gdzie jest ten większy socjal, gdzie się lepiej żyje, tak? No bo jest ochrona zdrowia, lepsze zabezpieczenie emerytalne, etc., etc., etc. Prawo pracy bardziej korzystne dla bardzo pracowników, duże zasiłki, etc. Tak. I po drugiej stronie miał być ten turbokapitalizm amerykański, gdzie te różnice pomiędzy ta grupa, która jest najbogatsza, jest coraz bardziej bogatsza i staje się coraz mniejsza. Klasa średnia stopniowo zanika, no i mamy z takim procesem pauperyzacji. No niestety, i to też przykład niemiecki pokazuje, że te mechanizmy społecznej gospodarki rynkowej jeszcze nadal działają, ale one tylko spowalniają ten proces. No bo na tym pasie rdzy te zakłady już nie działają, tak? Samochodowe. A tu widzimy, no, że przemysł samochodowy prawdopodobnie upadnie, no ale to nie będzie w ciągu tych najbliższych 5 lat, no tylko... ale jak upadnie, to będzie do katastrofa. 2035 roku to sami sobie Europejczycy, w tym Niemcy, narzucili obowiązek likwidacji samochodów z silnikami spalinowymi. Moim zdaniem pierwszymi, którzy już zaczynają o tym mówić zresztą, tak, żeby to zmienić, to będą Niemcy oczywiście. I to będzie bardzo, jakby powiem tak, to będzie jeden z kluczowych wskaźników. Czy ten establishment i czy ci rządzący coś z tego rozumieją, czy też będą szli dalej na realizowanie różnorodnych utopii, nie będą zainteresowani problemami społecznymi. Bo to jest
Tu jest to clue, że ten establishment wyobcował się ze społeczeństwa. Właśnie to jest problem też procesów demokratycznych, tak? Że ludzie odczuwają to, że tych, których wybierają, właśnie nie wiadomo jakimi interesami, jakie interesy reprezentują, bo teoretycznie powinni nasze interesy reprezentować, skoro na nich głosujemy. A się potem okazuje, że ktoś na nich zagłosował, a oni głosują właśnie jeśli idzie o na przykład przemysł samochodowy, no to chyba to jest zgodnie z interesami nie niemieckimi, a na pewno nie interesami niemieckiego pracownika w Volkswagenie, gdzie jest częściowo wartość publiczna, tak? Tylko wydaje się, że to są interesy chińskich producentów samochodów elektrycznych, prawda? To jest ciekawe. To jest bardzo ciekawe. A powiedz, czy tak jest, teraz jakoś nie bywałem w Niemczech ostatnio. Czy to czuć w Niemczech ten rosnący problem? Rozmawiając z ludźmi na ulicach, czy to widać, że tam jest trochę trudniej, gorzej? Czuć. I widać też, że sami Niemcy... Ta rozmowa, o której opowiadałeś 7 lat temu, jest bardzo symptomatyczna. Dzisiaj no trudno chyba byłoby spotkać... Oczywiście są jacyś wariaci, tak, zideologizowani, ale jakbyś rozmawiał z przeciętnym Niemcem, to on by nie mówił, że daliśmy radę i jest fajnie i że to było, że to, że przyjęliśmy tam w ostatnich kilkudziesięciu latach kilka milionów nielegalnych bądź legalnych imigrantów, to jest fajnie. I dalej refugees welcome. Tego już nie ma, ale to też rozumie, to też wiedzą elity, tylko właśnie ja byłem w październiku. Pamiętam, nie to, że byłem ostatni raz, ale pamiętam, dla mnie, ja coś zrozumiałem w październiku ubiegłego roku, gdzie właśnie jeszcze była tendencja wzrostowa AfD. I nagle wszyscy poczuli ogromny strach. To było w mediach też bardzo wyraźne, bo też mimo wszystko niemieckie media, mimo że są mediami establishmentowymi, no to w porównaniu z innymi krajami, wiesz o jaki kraj chodzi, to aż... O jaki może to kraj chodzić? No właśnie, to aż tak po bandzie się tam nie jedzie. Ja przyznam szczerze, to było w październiku ubiegłego roku, z przyjemnością oglądałem tę telewizję, mając świadomość... Po TVP, za każdego rządu, każda inna telewizja to jest oglądanie z przyjemnością. Ale też dziennikarze to rozumieli, że jesteśmy w momencie bardzo poważnego kryzysu i wtedy politycy próbowali, to widać było taka akcyjność, że tu coś zrobimy, że tu zmienimy, postaramy się zmienić na przykład prawo azylowe. No i powiem ci, minął rok, udało się tę tendencję wzrostową AfD zrobić i zatrzymać trochę, tak? Ale ja nie widzę, żeby politycy wyciągnęli wnioski. I znowu teraz prawdopodobnie w ciągu najbliższych tych 2 miesięcy, które zostały nam do wyborów, no teraz się zacznie, teraz się będzie działo, bo mówię to chyba, no bo te procesy społeczne, które zachodzą w świadomości społecznej, są bardzo skomplikowane procesy, ale to dopiero teraz coś się może dopiero zacząć, tak? Że politycy nie będą mówili, a to zmienimy jakąś tam, to są najczęściej jakieś zmiany kosmetyczne, że tym razem ta stawka tych wyborów będzie na tyle duża, bo że będzie dyskusja prowadzona naprawdę na serio i będą na serio próbowane różne recepty, bo co też jest ważne, i to jest częściowo wina Scholza, że ten establishment, oni są coraz bardziej skłóceni ze sobą, no bo to czują zagrożenie. No zresztą nie bez przyczyny ta koalicja się rozpadła. A to będzie świadczyło, to może dać, no bo też wybory w Niemczech, jak ktoś ogląda kampanię wyborczą, no to... Taka nuda. No jest nuda tak, że tego się w ogóle nie wiadomo o co chodzi. Te plakaty, ja nie oglądałem nigdy, ale jak widziałem te plakaty przejeżdżając przez jakieś zawsze
te twarze takich ułożonych Niemców, każdy w krawacie jakieś tam ma hasło, no to po prostu u nas to jest feria, u nas to jest festiwal. Tak, wiadomo. A tam sobie myślałem, zawsze myślałem, jakie to nudne te wybory. Tylko wszystkie wyglądają tak samo, tylko widać inną nazwę partii, tam trochę te hasła się Tak, i dla mnie minimalnie zawsze jak kolega komentuje... Ale hasła też nudne, jak flaki z olejem. I dla mnie zawsze to jest ten problem, że jak przychodzi do wyborów, jak muszę to komentować, no to wiadomo, państwo chcą słyszeć, a jaka jest różnica, tak? I ja mam zawsze kłopot. Jakie są różnice pomiędzy tymi głównymi partiami, bo one są naprawdę minimalne, bardzo subtelne, a potem się okazuje, że te partie tworzą i tak wielką koalicję, no i dochodzi do jakiegoś uśrednienia tej polityki i w końcu jest ta polityka ta sama. No bo znowu, to co nam grozi moim zdaniem systemowi politycznemu w Niemczech, no to jest to, że tak jak patrzymy te wyniki badań opinii publicznej, jeśli się nic nie zmieni, jeśli właśnie ten zamach nic nie zmieni, no to będzie znowu wielka koalicja, czyli CDU, CSU, SPD, czyli będzie to, co było. No pewnie będzie albo CDU, CSU i albo Zieloni, albo SPD, tak? No chyba, że będą musieli wziąć Sarah Wagenknecht albo AfD, no, ale przed tym będą się pewnie jeszcze w tym roku bardzo bronić. Ale jeszcze wracam do tego, bo ty mówisz o tych nastrojach społecznych, nie? Które się potem przełożą na wynik wyborów, bo może być też tak, że nam się wydaje, że no nie, te sondaże są w miarę tam, pokazują zmiany, ale stabilne. Ale czasami jest coś takiego, takie iskry, które zapalają suchy las. Nie? Są takie dwa czynniki, które są ważne dla ludzi, które powodują, którzy mówią czarne łabędzie. Tak, czarne łabędzie, tak. To są kwestie oba pod jednym parasolem słowo bezpieczeństwo, czyli takie bezpieczeństwo osobiste i bezpieczeństwo ekonomiczne, nie? Czyli czy nie stracę pracy, czy tam nie pojadę na wakacje do hotelu 5-gwiazdkowego, tylko 4- albo 3-gwiazdkowego, tylko czy nie pojadę w ogóle na wakacje, bo stracę robotę, nie? I będzie mi słabo, albo nie stać mi po prostu, bo te ceny poszły tak w górę. No albo czy ja się boję wyjść na ulicę, albo czy boję się posłać dziecko do szkoły, tak, albo czy boję się czegoś. I boję się, jak ta granica zostanie w niektórych częściach Niemiec przekroczona, to zdarzenie z Magdeburgu no jest czymś takim, co niesamowicie do wyobraźni przemawia, tak? No bo był jeszcze ten filmik nakręcony i wszyscy to widzieli, nie? Czyli ten samochód może wjechać w każdym miejscu, nie? Bo widzimy tych ludzi innych niż my wszędzie, no bo ich przecież tutaj jakby w milionach zaprosiliśmy. I się zastanawiam, czy Niemcy zbliżają się do tego punktu, kiedy już dla dużej części społeczeństwa to poczucie bezpieczeństwa nie zostanie ekonomicznego i takiego fizycznego nie zostaje przekroczone. No słuchaj, to nie tylko Niemcy, ale to też mój kolega był kilka miesięcy temu w Niemczech i też bał się ewentualnie jakiegoś zamachu. Był w Berlinie prywatnie na urlopie i się pytał. Ten strach jest normalny. To jest niesamowite. Nie mówimy Niemcy, zawsze nam się wydawało, że nie no, to wieczorem tutaj na Pragę pójść, czy gdzieś w Polsce, nie? A Niemcy a teraz to jest po prostu... Na Brzeską u nas jest to oaza bezpieczeństwa. Ale rzeczywiście ja też mam wielu znajomych w Niemczech i z Berlina na przykład. Berlin może jest trochę nietypowy, ale i w Berlinie zaczęło się zmieniać, że są dzielnice, może nie powiedziałbym no-go, że lepiej tam się w ogóle nie zapuszczać, ale na pewno wieczorem lepiej tam nie spacerować. Ja pamiętam, że jeszcze 20 lat temu, jak mieszkałem w Kolonii, też duże miasto na zachodzie, to swobodnie przechodziłem przez dzielnicę wieczorem imigrancką. No, może trochę się dziwniej czułem, ale no, nie było bezpiecznie, jak mówiłem, że przeszedłem przez tą dzielnicę wieczorem do domu, to nikt się za głowę nie złapał. Ty, co ty robisz? Ty jesteś niepoczytalny, że tak ryzykujesz. I ja słyszę w opowieściach również Berlińczyków, że oni czują się mniej bezpiecznie. Rok temu jeszcze mnie zapewniali, że to, co się u was, czy w niektórych mediach u was się opowiada, że u nas w niektórych miastach jest niebezpiecznie, to są bajki. Nie, to już się zmieniło. Co gorsza jest jeszcze inne, jak się rozmawia z Niemcami, na przykład też Niemcami też z zachodu,
No bo ja też spędziłem w latach 90. wiele czasu w części zachodniej Niemiec. No i tak w różnych miastach, jak spotykam, a jak w tym mieście, czy ta knajpa jeszcze istnieje, ze znajomymi, mówi, stary, jak teraz pojechałbyś tam na zachód, no to już jest wszystko inaczej. W centrum na przykład już tych wszystkich knajp, które ty znasz, do których razem 20 lat temu chodziliśmy, już nie ma w ogóle niemieckich knajp. Z centrów tych miast zachodnich Niemcy zostali wypchnięci przez imigrantów. Są knajpy chińskie, hinduskie, ale niemieckich nie ma. Niemcy w takich średnich miastach na zachodzie już nie chodzą do centrum, do knajp. Tych knajp nie ma. Zresztą są jeszcze pewne przemiany kulturowe, no bo młodzież też tak specjalnie już do knajp nie chodzi jak kiedyś, jak my chodziliśmy. Tak. Chodzi do innych, no i inaczej się bawi i ma inne środki pobudzenia, że tak powiem. Tak. To jest bardzo ciekawe. To jeszcze porozmawiajmy chwilę o sytuacji międzynarodowej Niemiec. Mówimy dużo o tym, co się jakby dzieje wewnątrz i to wewnątrz nie idzie dobrze. Tak? Na razie nie ma sygnałów tego, że ten trend taki schodzący może zostać odwrócony, co nie znaczy, że nie zostanie. Ale też pozycja międzynarodowa Niemiec, tak? Jest dużo słabsza. Straciły bardzo ważnego partnera handlowego, bardzo ważnego w tym sensie, że dostarczał im taniej energii, tak? Bo to nie był rynek, ten rynek był nieistotny. Ale bardzo ważnego geopolitycznego, tak, na pewno. Tak. No na pewno mają w tej chwili bardzo duże problemy będą mieć ze Stanami Zjednoczonymi pod rządami Trumpa. To się będzie musiało wszystko na nowo ułożyć. Też w relacjach z Francją jest dużo bardziej sytuacja skomplikowana niż była. Nawet z Polską wydawało się, że po zmianie rządu to tylko tak kliknąć i będzie wszystko fajnie. Nie jest fajnie. Nie ma lekko, tak? Nie jest już takim, Berlin już nie jest takim miejscem, do którego wszyscy jadą, prawda? Zaczynało się podróż po Europie od Niemiec, no bo tam to było centrala, tam to było, wiadomo, że tam są decyzje, że jak się z Niemcami dogadamy, to że oni załatwią sprawy w Europie. Nie? Amerykanie. Właśnie, coś się zmieniło też w polityce zagranicznej Niemiec, bo polityka niemiecka czerpała z tradycji bismarckowskiej, a tradycja bismarckowska to polegała na tym, że Niemcy się dogadują dobrze ze wszystkimi i są takim partnerem, który jest takim honorowym, uczciwym maklerem, to się mówiło. Uczciwy makler w stosunkach międzynarodowych, tak więc jeśli jest jakiś kłopot, problem, to wszyscy idą w Europie do Niemiec i Niemcy pomagają ten problem rozwiązać. I to była taka wzorcowa polityka międzynarodowa, a teraz zrobiłeś właśnie wykład, jak to wszystko upadło, bo z większością tych głównych partnerów stosunki mają Niemcy popsute, bądź jakby w dużej mierze zawieszone, tak, no bo z Rosją są zawieszone, ale jaki ma kanclerz, bo to jest taki, możemy powiedzieć, mały newsik, który mu tutaj możemy sprzedać. Właśnie dzisiaj czytałem, że poszła plotka, że kanclerz chce się ratować w ten sposób, że odbędzie podróż do Moskwy jako kanclerz pokoju. Bo to jest rzeczywiście tak dokładnie tak, jak to ty mówiłeś, że problem bezpieczeństwa to będzie leitmotiv całej kampanii. SPD i partie rządzące, jeśli idzie o to bezpieczeństwo socjalne, wiele nie mogą, no bo to nie są takie proste rzeczy. Kwestie gospodarcze, społeczne, coś tutaj ruszyć jest trudno. Takie bezpieczeństwo to na ulicach codzienne, no to lepiej nie mówić, tak? Ten ostatni zamach pokazuje, że jest źle. No to może zrobimy coś na rzecz bezpieczeństwa międzynarodowego. To jest wiesz, no polityka zagraniczna wydaje się, że to nie powinien być główny temat kampanii, tak? No, ale Niemcy, które są krajem eksportowym, które są krajem bardzo nastawionym na relacje ze światem, no to tam to jest ważne. A poza tym kanclerz nie ma innej karty. I już zaczął grać od kilku miesięcy na kanclerza pokoju
I on liczy na to, że to jest bardzo ryzykowna oczywiście gra, tak? Bo Putin jest nieobliczalny. On liczy na to, że pojedzie do Moskwy i ta jego podróż do Moskwy i coś z tej Moskwy przywiezie. Jest trudno sobie wyobrazić co, no bo jeśli tak pojedzie do Moskwy tylko tak, żeby sobie pogadać, to jest jak z tymi jak było z jego telefonem, ale tak? co miałby przywieźć? Co miałby przywieźć? No pokój. No, pokój, on wynegocjuje pokój, to przecież ani nie ma żadnego mandatu do tego, bo nie uzgodni, no chyba żeby, znaczy teoretycznie można sobie wszystko wyobrazić, ale trudno sobie to wyobrazić. Także on najpierw uzgodni z Ukraińcami, jakie są jakieś czerwone linie, pojedzie do Berlina i Nie, to załatwi. ty mówisz o pewnym zarysie porozumienia. Mhm. To, na co on może liczyć, to jest jedynie jakaś deklaracja Putina, którą potem PR-owsko sprzeda. No bo to słusznie zauważyć, tu nic więcej nie ma. No ale kanclerz jest w naprawdę trudnej sytuacji. On nie ma jakiegoś wyboru. On postawił na tego kanclerza pokoju i my teraz, jak dzisiaj to patrzymy na sytuację, to widzimy, że te rozmowy wydają się być, bo o tym się mówi od miesięcy. I one zamiast się przybliżać, wydają się oddalać. Ale to może być też taka rosyjska strategia, żeby bardzo wysoko, typowa rosyjska strategia, że na początku bardzo wysoko licytujemy wręcz niemożliwe rzeczy po to, żeby potem osiągnąć jak najwięcej Putin przy stole. wie, że partnerem do negocjacji nie jest kanclerz Niemiec, tylko jest prezydent Stanów Zjednoczonych. Ewentualnie może być drugim partnerem prezydent Chin. No dobrze. A dlaczego Putin nie mógłby wspomóc lekko towarzysza Scholza? Mhm. Ja mówię, teraz, żeby było jasne, mówimy o czystym PR-ze, tak? Wspomóc Scholza, bo takie wsparcie Scholza, co by da... Po pierwsze tak, Scholz, wszystko wskazuje Scholz, czy może nie Scholz, ale SPD, nadal będzie we władzach, a kiedyś, w którymś momencie trzeba się porozumieć, prawda? Mhm. Tak więc to już zarabiamy pewną rzecz. Zgadzam się, że doprowadzenie do tego, że kanclerz Niemiec przyjeżdża do Moskwy z sukcesem Putina. A dlaczego nie wzmocnić również kanclerza Niemiec, dać mu coś, nie wzmocnić wobec amerykańskich partnerów, po to, żeby jednych na drugich potem rozgrywać różnice między jednymi i drugimi. Pamiętajmy, starą rosyjską zasadą jest wbijanie klina we współpracę transatlantycką, czyli współpracę pomiędzy USA a Europejczykami, a przede wszystkim pomiędzy Niemcami, pomiędzy Waszyngtonem i Berlinem, bo tu o to chodzi. Tutaj jak Putin, Putina widzieliśmy ostatnio, to coś z nim jest też nie tak. Jeśli jego doradcy dobrze będą kombinowali, jeśli to zostanie dobrze rozegrane, ja też się z tobą zgadzam, z twoimi wątpliwościami. Szansa na to jest, nie wiem, 5-10%, nieduża. Ale kanclerz nie ma z czego wybierać, tak? Oni grają, on gra teraz o życie. On osobiście, jeśli teraz w tej chwili SPD ma 15-16%, to prawdopodobnie może ledwo, ale jakoś wystarczy na zawarcie tej wielkiej koalicji CDU, CSU, SPD. Ale jeśli nie poprawi swojego wyniku, to on już wylatuje. On już jest, on kończy karierę, a politycy nie chcą kończyć tak szybko kariery. On uważa, że jeszcze trochę mógłby... No pewnie. On jak Kania Dżdżu potrzebuje sukcesu. Parę procent pomogłoby mu wejść do następnej koalicji rządowej i przetrwać. Podsumowując, 2020, jakie są Niemcy na koniec 2024 roku? Jak byś opisał ten kraj? No właśnie, Niemcy są pełne niepewności, Niemcy są nieobliczalne, my nie wiemy, co się stanie, my nie wiemy chociażby, jak ten zamach, który właśnie się wydarzył, wpłynie na niemieckiego wyborcę. Wybory są za 2 miesiące. No to jest to kluczowe pytanie. Jaka będzie dynamika opinii społecznej, dynamika rozwoju świadomości społecznej? Czy tutaj się w gruncie rzeczy nic nie zmieni? No i będziemy mieli jakąś tam kontynuację.
czy też dojdzie do jakichś ruchów. No ja wiem, że to jest 2 miesiące i raczej się nie powinno prognozować, bo prognozy nigdy nie wypalają. Ale spokojnie, jak nie trafisz Potem na to, będę nie puszczę i będę mówił, proszę bardzo. Aha, nie puść, albo wytniesz potem ten koniec. Dobra, ja sądzę, że nie dojdzie do żadnej zmiany. Jeszcze będziemy mieli 4 lata tych Niemiec, które dobrze znamy. Ten kryzys Ale będzie rządzonych trwał. przez Merca. Merca razem przez CDU, CSU i SPD, czyli nic się istotnego nie zmieni. Będą być może jakieś korekty, a sam Merz to nie jest jakiś też polityk, który się różni od tego establishmentu. To nie jest jakiś charyzmatyczny gość, który porwie za sobą Niemcy i zmieni wajchę. To nie jest wajchowy. To wajchowy w Niemczech może przyjść za 4, 8, 12 lat. Ale nie to teraz. Moim zdaniem nie teraz. Niepewne i osłabione Niemcy. Tak, tego możemy być... No tylko, że znowu nie myślmy tak bardzo po polsku, że to już Niemcy, które upadają. Niepewne i osłabione Niemcy, ale cały czas potencjał tych Niemiec, który jest, to jest jednak mocarstwo i tutaj nie możemy liczyć na to, bo tam nasze gorące głowy mówią, że tutaj zaraz prześcigniemy Niemców albo będziemy odgrywali ważniejszą rolę w Europie. Nie, nie. Te niepewne i osłabione Niemcy są nadal silne i będą silne. Bardzo ci dziękuję. Dzięki. Krzysztof Rak, główny analityk Instytutu Zachodniego od niedawna. Dzięki serdeczne. I Zapłać. Bóg zapłać. I ciekaw jestem, co państwo o tym sądzicie, jakie będą Niemcy, jak wy widzicie dzisiaj ich potencjał. Czy to państwo jest w stanie jakby się na nowo rozpędzić i odgrywać taką rolę, jaką odgrywało, czy będzie raczej się osłabiało, ale pozostanie i tak kluczowym graczem. Napiszcie w komentarzach, co sądzicie. Jeśli ten program wam się podobał i w ogóle podobają wam się moje rozmowy i oglądacie je, czy słuchacie, rozważcie proszę wsparcie na patronite.pl. To wszystko na dzisiaj. Dzięki serdeczne. Nagraj to w blisko.